Będzie coś widać? Będzie coś widać. Bandyci z Ameryki. Wiecie, że po tym jak Trump wprowadził te szalone cła na produkty europejskie, to oczywiście Europa nie pozostała winna i momentalnie podnieśli też wszystkie cła. Jezus, helikopter! Ale mam nadzieję, że mikrofon sobie z tym poradzi. I słuchajcie, i w tym momencie to chyba tam była decyzja podjęta na bardzo szybko i to była kwestia 2 do 4 dni, kiedy miały być wprowadzone szalone właśnie cła na ten sprzęt elektroniczny. I teraz sobie wyobraźcie, żeby ominąć tą całą pułapkę celną, Apple wysłał 6 olbrzymich samolotów, jedne z tych największych Boeingów do Europy, wypchane po sufit telefonami Apple'a. Tak się właśnie robi biznes. Pan powiedział w prawo, w lewo, ale ta ulica jest taka mało interesu. Chociaż czemu nie? Główną ulicą zawsze możecie chodzić. Trochę w cieniu. Dobra, Maciek Japę zamyka. Oglądajcie, bo jest co oglądać. Bardzo stylowa. Tak jak już wspominałem, jesteśmy w Niemczech. Oni umią produkować proste ulice. I są w tym dobrzy, cholera, no. Ale sobie zrobimy tutaj screenka. Czekaj. Mam nadzieję, że się piksele mi nie wypalą. O, proszę. Wracamy. No od czegoś jest przesłona w tym aparacie, niech ktoś się weźmie do pracy, bo jak widzicie pracuję na przedniej kamerze, bardzo paskudnie mi wychodziły kolory, później w obróbce, słuchajcie, to była katastrofa. Niestety będę nagrywał kamerą tylnią, no ale za to będziecie mieli super jakość, bo to są najsilniejsze kamery w tym aparacie. No jedne z najmocniejszych, które są. Nie mogę chwalić sprzętu, już dostałem po łbie za to. Ale to są najmocniejsze kamery, no uważane za jedne z najmocniejszych. Obecnie chyba tylko Samsung S23 i S24 i 5 dorównują jakością tym kamerom, które tu są zastosowane. Jeszcze raz przypominam, że u ludzi dużo większą ciekawość wzbudza gimbal za 160 euro, ale telefonem za 1200 euro się nie interesują. No, taka hokus pokus sztuczka. Zamknij Maciek Japę, daj ludziom oglądać. Na bogatości, co? Wiecie co? Zobaczymy, czy są ceny tych walizek. To ta duża walizeczka kosztuje no właśnie tyle. Już pokazuję ją. Od właśnie ta walizeczka. 1350 euro. Jakbyście mieli trochę kasy luzem, to zapraszam Was.
Nie wiem, jakbym musiał być bogaty i zdesperowany, żeby kupić taką walizę. No słuchajcie, jaja, po prostu jaja. Stary pasaż handlowy. Nie czytałem o tym, nie jestem przygotowany. Naprawdę szukam protestów. Na mapie nic czerwono nie było oznaczone, tak jak rano były oznaczone ształy i były informacje o właśnie manifestacjach. Tak teraz wszystko jest na zielono, nic się zupełnie nie dzieje. Tak jakby ktoś sobie znowu zażartował, jak zażartowali ze mnie, jak chciałem pojechać nagrywać w sobotę, prawda? Tak to wygląda. Super, super. Obrócę się, bo naprawdę ciekawy widok. Nawet nie chcę sobie psuć humoru dzisiaj i nie zaglądam, ile taki serwis może kosztować. A zajrzę. Dobra, to się odejrzałem. No powiem wam tak, że jakbyście chcieli ten 2 czajniczki i te 4 kubeczki, tasę i ten głęboki, i to naczynko na owoce, to bez 1000 euro tutaj nie przychodzi. To znaczy bez 1000, to znaczy 1000 i jeszcze trochę będziecie musieli mieć w kieszeni. Dobra, zajrzyjmy. Dobra. Wiecie, co wam powiem? Tyle lat siedziałem w Hamburgu, a tak naprawdę jestem pierwszy raz po tej stronie wody. Piesek siedzi z młodymi. Aufpassen. Jakbyście byli zainteresowani pieskiem, to mamusia kosztuje 44 euro, a szczeniaczki po 32. Super. O, tak się nie robi zdjęć. Nie będę wam pokazywał. Podstawowe błędy robienia zdjęć popełniają. Po co poczytać? Jak widzicie, dalej się zupełnie nie przejmuję spojrzeniami ludzi i na pewno nie będę ich wycinał. Nie, ja nie jestem Google. A jeżeli któryś z nich będzie miał jakieś zawsze podaję na swoich filmach w stopce. Są do mnie e-mail, wszystkie social media są do mnie, więc możecie nawet na dobrą sprawę nawet zadzwonić na specjalny numer i komórkę whatsappowską, żeby się ze mną skontaktować, więc jeżeli ktoś sobie życzy, żeby mu wyciachać buzię, nie ma problemu. Mówi, który film, która minuta i marzymy. A tak to mam to. O. To właśnie słyszałem o tym budynku, ta wieża zwłaszcza, o tutaj, po lewej u góry, ta wieża to jest przyciągnięte z jakiegoś, żeby, co powiedzieć wam, żeby wam powiedzieć, ale halo, guten Tag, alles Ordnung? Schöner Wetter. Oh. Sonne scheint. Sie sind auch Hamburg oder andere? Ich komme aus Hamburg. Aha, Grüße Hamburg. Danke schön. Tschüss. I to gdzieś tam z terenów Bizancjum, o, dzidzia się nawet cieszy do mnie, o, to są ludzie, którzy jeszcze nie są skażeni głupkowatym myśleniem. Słuchajcie, ściągnięta była, to znaczy nie wiem, czy ją po prostu skopiowali, czy przyciągnęli, ale właśnie to z tych terenów właśnie Bizancjum, czyli dzisiejsza Turcja w stronę Egiptu trochę i keine Stress. I właśnie tak to wygląda, nie? To my, Maciek zamyka japę, pokazuje znów ratusz, jedziemy na Jungfernstieg, znowu się moje plany powaliły, ale myślę, że ten materiał będzie warty tego.
Zwłaszcza, że pogoda nas rozpieszcza słońcem, które, no wiecie, sami w Hamburgu, no świeci na raty. No, powiem, że Edward Huxon, jakby was to interesowało. Tutaj macie Instagram do pana Edwarda. I love you. Tutaj mamy sympatycznego pana. Ty gadasz po polsku, ja tak. Tak. Ukraina? Ja gadam po polsku. Super. Słuchajcie, no znaleźliśmy swoją dziurę chyba. Ale nie napisali małpy jakie jaki numerek, a mi jest potrzebne żółte Udraj. Ale ponoć to tutaj. No zobaczymy. Ratusza to się już żeście naoglądali, będziecie mieli go naprawdę dosyć na milion następnych odcinków, ale się szykuje, słuchajcie, kolejna niespodzianka. Tak jak jest niespodzianka z mikrofonami, z gimbalem, to jeszcze się szykuje naprawdę bomba, ale to przy współpracy z moją mamą, którą serdecznie pozdrawiam. No zobaczymy, co wyjdzie z naszych planów. Coś mi fokus szaleje, będę musiał zresetować sprzęt. Albo za ciepło jest. No bardzo smutna rzecz. To nie moja dziura. Chyba zaraz Google odpalimy, bo nie mogę znaleźć mojej dziury U3. Znalazłem za to kolejną U1, U2, U4, ale U3 akurat nie. Efekt Truman Show? Nie, chyba nie. Po prostu jestem dupa. Idę szukać mojej dziury U3. Od razu się upgrade'uję. Moje troski zostały rozwiane. Jak zawsze powtarzam i sobie też to muszę powtarzać wiele razy, że po prostu człowieku chodź i czytaj, zadzieraj głowę do góry. Już chciałem wyciągać telefon, żeby na Google znalazł mi drogę do U3, a tu proszę, już wam pokazuję. Widzicie, wystarczyło wyjść na plac i na spokojnie rozejrzeć się w prawo, w lewo i widzicie ten słupek? Proszę. O, jest. Jest słupek Udraj, czyli po prostu nic innego, tylko po prostu stanąć, spokojnie się rozejrzeć, się nie denerwować. To tak jak widzicie, no jednak to metro, ta stacja Jungfernstieg jest no naprawdę przeogromna. Tak jak mówiłem, że 4 linie się tu spotykają, łącznie z tą najgłębszą, to ilość wejść do tego samej stacji Jungfernstieg jest tak myląca, bo praktycznie każda się nazywa tak samo Jungfernstieg. No, idziemy do dziurki U3. Słuchajcie, nie chcę, ale znowu ich pochwalę. No jest to główne wejście do ratusza. Już zadzieramy głowę. Nie zrobię na pewno pionowego planu. Koniec, odeszły w niepamięć. Nie ma. Pionowe będą tylko wycinki na szoty i na rolki. Koniec. O, zaraz się wypieprzę. O, proszę, ratusz. Naprawdę piękny. No zresztą nasz gdański, no nie, też nie jest jakiś brzydka dziura, nie? Aż też jest piękny.
I teraz co wam pokażę. To, co oni potrafili kiedyś, dzisiaj już nie potrafią tego. Czego? Jakieś takie przywiązywanie do pewnych szczegółów. Byście na to nie wpadli. Patrzcie, przede mną jest parę schodków, dosłownie 2-3 schodki, no parter, pierwszy, drugi schodek, ale słuchajcie, co to daje? Plac jest przez to obniżony tutaj w koło i teraz jeżeli by był tu jakiś dygnitarz, czy ktoś taki, rozkładają mu sobie może czerwone dywany, czy coś i słuchajcie, na samym wejściu on jest wyżej niż tłum. Proste? Proste. Do zrobienia? Banalne. Prawda? Trochę podniesione, plac opuszczony wokół, więc bardzo prosta sprawa. W ogóle tam na końcu widać, że jest zagięte do góry, więc stojący tutaj ludzie nie będą sobie głowami zasłaniać, ponieważ ten, który jest wyżej, będą go widzieć i ci tutaj. No taka zasada jak w kinie, prawda? Podnoszony plac do góry i z tyłu ludzie po prostu bez większego wysiłku widzą nad głowami innych. Proste, proste. Dobra, idę do dziurki. U3. Dobra, teraz wam szybko coś wytłumaczę. Metro, którym wchodzić wejściem, żeby nie porąbać sobie kierunków prawo-lewo. Żeby nie porąbać sobie kierunków prawo-lewo, musicie wiedzieć metro, w którym jedzie kierunku i w tym momencie znać stację docelową do końca. W moim przypadku jest to Szlump. I teraz wiem, że ta stacja dokładnie będzie przebiegała w miejscu, w którym chcę wysiąść na Jungfernstücku. I patrzę, dokąd jedzie to U3, bo oczywiście tam z drugiej strony może być, że na przykład jedzie w przeciwnym kierunku. I jakbym wlazł tam, to bym musiał znowu stamtąd wyleźć i wejść tutaj. Mnie interesuje kierunek Szlump, więc wsiada Maciek tutaj. Nie ma windy. Schody. Nieruchome. Niestety. Nieruchome. Dobra, mamy tutaj wejście do metra do U3, jeszcze pojedziemy na Jungfernstück. Tutaj nagram bardzo szybko, bo chcę troszkę bateryjki tam zostawić, a będę po schodach się długo bawił. Bardzo ładne wejście. Dobra, jesteśmy na dole w metrze U3. Jedziemy, nie róbcie sobie jaj, 26. 04 do 8 maja. Okej. Już się wystraszyłem. Proszę zobaczyć. Oni takie właśnie wieszają tutaj informacje dotyczące, gdzie trzeba wyskoczyć z metra i przejechać kawałek autobusem. No, czas się zgadza, tylko to jest prawie na końcu. Killing-Górze-Straße. Do Szlumpa już trzeba podjechać autobusem. Dobra, idziemy na metro. Tak jak mówiłem, nas interesuje Landungsbrücken. Wsiadamy Rathaus, Landungsbrücken. Tak? 5 stacji. A będę nagrywał, ponieważ widoki są super, słuchajcie, jak widokowe metro. Zresztą zobaczcie, sama stacja super wygląda, nie? Znam ludzi, którzy nie lubią czegoś takiego. Patrzcie. Czarna dziura. Dobra, nie będę straszył dzieci. No nie tylko dzieci. Oczywiście kiedyś, jak zajmiemy się samym Hamburgiem, ratuszem, to wytłumaczymy herb, dlaczego są 3 wieże i 1 kościelna, oczywiście z dużą bramą. Oczywiście to wszystko coś oznacza i nad tym te gwiazdy. Jedzie metro. Maciek przyspiesza. O, jedzie metro. Przyspieszamy. Może pan poczeka, bo ja oczywiście nie jestem już Speedy Gonzales. Hamburg ist ein
schönes Städtchen. An der Alster, an der Elbe, an der Bill. Dort kann jeder in der Wolke, was er will. An der Alster, an der Elbe, an der Bill. Dort kann jeder in der Wolke, was er will. Ein Kurs kommt mitten in Klüten, des Abends du nach Haus. Da schimpft ihn seine Lehne, nu ganz gehörig aus. Ein Kurs, der bliff ganz ruhig, hey, wuss genau Bescheid. Hey, sung ass ei still wär, dat allernächste Leid, nur was zu lehne, nee. An der Hals, an der Elbe, an der Bill, dort kann jeder in der Wolke, was er will. An der Hals, an der Elbe, an der Bill, dort kann jeder in der Wolke, was er will. Was geht denn euch mein Leben an? Hoppla, hoppla, hey. Da hängt viel Freud und Tränen dran. Hoppla, hoppla, hey. Das Ziel ist fern, die Fahrt ist weit, das Meer ist so unendlich breit. Wir nehmen unser Heuergeld und fahren dafür um die Welt. Hoppla, hoppla, hey. Hoppla, hoppla, hey. Der Junge an der Dielen, der sieht so still und träumend in die Nacht hinaus. Die Küsten sind voller Häfen, doch jeder Hafen spuckt ihn einmal wieder aus. Der alte Segelschoner kracht und stöhnt wie toll, der brauchte wieder mal ne Ladung Alkohol. Der Junge an der Reling, der denkt ans Mädel, das er liebt und ans Haus. Słuchajcie, robię to tylko dla was, bo dalej jest winda, którą mógłbym się kopnąć. Tutaj są schody tylko do góry, nie? Więc nie będę was nudził moim opowieścią po schodzeniu. Po schodach sobie zejdę, przejdę. Robię to tylko dla was, naprawdę. Gdybyście się mieli zgubić, to nadal się czyta napisy Landungsbrücken. Tu jest taki główny plac, gdzie się krzyżuje U3, S chyba 3 i 31. No i szukamy sobie wyjścia, dziury na Landungsbrücken. No jak widzicie, chyba manifestacje majowe zamieniły się na majowe wycieczki. No trudno. Nie będę miał jakichś protestów czy coś. No i może dobrze, po co jakaś agresja, policja. Mamy bardzo przyjemny dzień, słońce. Dużo materiału nagrane. Macio się wygadał, aż boli szczęka, nóżki bolą. Ale dzisiaj nie będę obrabiał tego materiału. Jutro dopiero będzie, 2 maja. Dzisiaj Macio ma jedzonko i Twitch. Zapraszam na Twitcha. Dalej będę cisnął Destination 2. Przepraszam, Destiny. Zwrócono mi uwagę, fachowcy od gry zwrócili mi uwagę, że to ma być Destiny 2. I w tym momencie pocisnę trochę, bo mam kupę zadań rozpoczętych, a żadne zakończone. I dostałem od kolegów opiernicz, powiedzieli: ty, słuchaj, co ty masz? Wszystkie książki potwierane, a żadna nie doczytana do połowy nawet. No muszę zacząć kończyć to, żeby powiedzmy jakiś zachować twarz wśród kolegów fachowców od Destiny 2. Landungsbrücken. Słuchajcie, na to poświęcę też materiał osobny. Landungsbrücken, pomost, do którego przybijały kiedyś główne żaglowce, było to tak główne miejsce. Miałem przyjść tutaj z drugiej strony, ale czy ja wam to pokażę? To ja wam pokażę, bo tutaj naprawdę interesujących rzeczy jest mnóstwo. Zobaczcie, jak w ogóle to się nazywa. O, znowu zepsuli. Ale podpowiem wam, że to jest tak. St. Pauli, Landungsbrücken. Dlaczego to jest St. Pauli? Już wam tłumaczę. Tu za mną, odwrócę się, może znajdę lepsze miejsce, bo jestem na wyjściu. Schody. Super. Dobra, przykleję dupę tutaj. No.
Chyba puścimy tutaj tą muzyczkę, co? Ja wiem jaką, puszczę ją. Jest to maksimum maksymalizacji właśnie środek miasta, turystyka. O, tego chyba nie słyszycie, ale tam gdzieś brzdęka sobie Greg Zorba. Podejście tego faceta do różnego rodzaju problemów, no fascynującą rzeczą było. Jaka piękna katastrofa. Chyba to tam było. Tak, tam było. Dobra, już tłumaczę, mówię, pokazuję. No oczywiście znowu jeden z głównych hoteli. Hotel Hafen Hamburg. Nie rozpędzajcie się tutaj na nocki. No chyba, że akurat żeście ten szósteczkę zgarnęli, to tak, jak najbardziej. Ale tak jako powiedzmy standard travel economic, to bym powiedział, że no raczej to nie jest miejsce dla was. Patrzymy się teraz, z tyłu mamy Elbę, z przodu mamy przed sobą właśnie to słynne St. Pauli. Właśnie to St. Pauli, o którym właśnie tak brzmi i ludzie by myśleli, że to jest tutaj to St. Pauli. No niestety, jest to strasznie mylące, ponieważ to St. Pauli, o którym jest mowa, jest za tą górką. Tam jak widzicie ten kościół Michaela, to jeszcze trzeba tam iść prosto, żeby dojść do właśnie nowego St. Pauli, właśnie z tymi wszystkimi atrakcjami. I teraz to się nazywa Reeperbahn, ponieważ ta ulica z tyłu to się właśnie Reeperbahn nazywa. Ona jest równoległa do tej ulicy, co tutaj idzie. O, tutaj widzicie, jest ulica na dole. Tup. Ona sobie biegnie i to właśnie była ta ulica St. Pauli. St. Pauli. No i oczywiście tutaj było nabrzeże, do którego przybijały statki, które przypłynęły sobie z Morza Północnego i weszły kanałem Elby aż tutaj, zacumowały, no marynarze wyszli stęsknieni za brzegiem i to, co brzeg sobą może oferować. No to właśnie tutaj wszystko było, tutaj mieli to. Ale co? No zaczynały się nowe czasy, turystyka się wzmocniła, Hamburg zaczęli turyści odwiedzać bardzo mocno. No nie powiem, że to nie jest rzecz, atrakcja turystyczna obejrzenia, ale no wiadomo, zachowując jakiś dobry smak, włodarze miasta postanowili te St. Pauli przesunąć o jedną ulicę dalej. Nie kłuje w oczy, teoretycznie jest w tym samym miejscu, tylko że to troszeczkę dalej. A tutaj mamy pełno, 100% traveling, 100% turystyka. Bardziej turystycznego chyba miejsca w Hamburgu nie ma niż właśnie te Landesbrücken. Wszystko to, co jest związane z turystyką i rozwiązaniami turystycznymi właśnie tutaj znajdziemy. Od wypożyczalni rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, takich samochodzików małych, fajnych też, imprezy. No słuchajcie, wszystko, co przyjdzie do wam tylko do głowy, co jest związane z turystyką, to właśnie tutaj dostaniecie. Słuchajcie,